Ekonomia rozwoju jest nietypową dziedziną ekonomii, trochę jak ten mur. Widzicie, bardzo różnorodny, niejednolity, szukająca inspiracji w różnych nurtach ekonomii, tak by móc odpowiedzieć na swoje pytania badawcze, czyli na przykład, jakie są warunki rozwoju krajów rozwijających się, jakie są te nurty. Tego dowiesz się w tym filmiku. Możesz jednak zapytać, dlaczego nie wystarcza nam ekonomia klasyczna rodem z bogactwa narodów Adama Smitha, czy neoklasyczna, uformowana w końcu XIX wieku, tworząca nadal podstawy nauczania ekonomii. Podstawowym ich ograniczeniem jest to, że oba te nurty i wywodzone z nich prawa, teorie czy refleksje opierane były na znanych jej twórcom gospodarkach przeżywających znaczny rozwój w dobie rewolucji przemysłowej. Gospodarki te cechował wysoki poziom rozwoju, zwłaszcza materialnego, na tle innych znanych krajów. Chociaż ich stopień rozwoju cywilizacyjnego nie dorównywał np. Chinom, to jednak Europa silnie była przekonana ich wyższości własnej cywilizacji. O tym, że Chiny równie silnie przekonane były o własnej, świadczy odpowiedź cesarza Chin, Qianlong, na skierowaną do niego propozycję współpracy handlowej od króla Anglii. Cesarz Chin nie był zainteresowany i przyzwolił jedynie na ograniczony handel. Chiny wkrótce zostały na fali tzw. wojen opiumowych, jednak uzależnione od Europy. Na placu boju została rosnąca w siłę i znaczenie cywilizacja zachodnia. Ekonomia konfucjańska, nieznająca pojęcia niedoboru, przeciwważąca go umiarem, przegrała w starciu z ekonomią neoklasyczną, dla której to niedobór był centralną kategorią, a chciwość stała się cnotą. Na końcu załączam cały list, a tu nie oprę się pokusie zacytowania kawałka ukazującego kompletnie inną wizję i perspektywę rozwoju. Władając szerokim światem, mam przed oczami tylko jeden cel, mianowicie sprawować doskonałe rządy i wypełniać obowiązki państwa. O rzadkie czy wymyślne przedmioty nie dbam i nie mam zastosowania dla wyrobów z waszego kraju. Nasze niebiańskie królestwo posiada wszystkie rzeczy w nadmiarze i żadnych produktów mu nie brak w jego granicach. Zatem nie istniała potrzeba sprowadzania wyrobów obcych barbarzyńców w zamian za nasze własne produkty. Ale że herbata, jedwab i porcelana wytwarzane przez niebiańskie królestwo są absolutnie niezbędne ludom europejskim i wam samym, zezwoliliśmy na dalszy ograniczony handel w kantonie. Nic dziwnego, że ekonomiści cywilizacji zachodniej swoje poglądy na temat praw rozwoju, bogacenia się zaczęli odnosić do uprzemysławiających się, znaczących politycznie gospodarek europejskich. Reszta świata służyła praktycznie Europie jako miejsce do pozyskiwania zasobów naturalnych, surowców i rynków zbytu. Jednakże ten stan rzeczy miał dobiec końca. Po II wojnie światowej reszta świata, będąca uzależniona od Europy Zachodniej i USA, posiadających na tym polu jako konkurenta jedynie Związek Radziecki, zaczęła się powoli uwalniać z wpływów kolonizatorów. Państwa kolonialne uzyskiwały niezależność, Chiny obrały własną niezależną drogę, nie słuchając wielkiego brata, i okazało się, że problemy, z jakimi się borykają zawinione przez państwa kolonialne, niekoniecznie dadzą się przezwyciężyć za pomocą mechanizmów znanych ekonomistom europejskim i ze Stanów Zjednoczonych. Te znane mechanizmy to była ekonomia neoklasyczna i później keynesowska, która dołączyła do niej na fali potężnego kryzysu gospodarczego z końca lat 20. XX wieku. Tak zwana synteza neoklasyczno-keynesowska stała się myśleniem o rozwoju w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale okazała się niewystarczająca do zmierzenia się z sytuacją panującą w państwach rozwijających się o słabo rozwiniętym rynku i niskim dochodzie na mieszkańca oraz słabych instytucjach.
Ekonomiści zajmujący się problematyką rozwoju tychże krajów dostrzegli konieczność wyjścia poza panujący dualizm, czyli z jednej strony gospodarkę rynkową, z drugiej socjalistyczną. I tak narodziła się ekonomia rozwoju, co przypadło na lata 40. XX wieku. Chociaż ekonomia rozwoju była początkowo skupiona na rozwoju krajów postkolonialnych, to nie była do nich ograniczona. Kilkadziesiąt lat później również część Europy stała ponownie przed dylematem rozwoju. Chodzi tu oczywiście o tak zwane kraje transformacji, stąd ten mur i Wałęsa, który przez niego przeskoczył, choć nim nie jestem. I kraje powstałe po rozpadzie krajów Związku Radzieckiego. Pojawiła się wówczas konieczność nakreślenia kierunku transformacji systemu gospodarek centralnie planowanych do rynkowych. Również i w tej kwestii brak było gotowych recept, a te lansowane przez ekonomię głównego nurtu do tej pory budzą spory. Na kierunek, jaki obrały niektóre z nich, na przykład Polska, nie bez wpływu jest czas, w jakim transformacja się dokonywała. Koniec lat 80., 90., kiedy neoliberalizm wydawał się wielu ekonomistom panaceum na wszystkie bolączki. Wielu jednak ekonomistów rozwoju nie do końca zgadzało się z takim jednolinijnym traktowaniem problemów rozwoju. Szukali oni inspiracji w alternatywnych szkołach ekonomii zaliczających się do heterodoksji, czyli na przykład marksizmie, szkole historycznej, młodszej, starszej, geografii ekonomicznej, instytucjonalizmie związanych z nazwiskami takimi jak Thorstein Veblen. Rozwijali te kierunki, modyfikowali, adaptowali do nowych wyzwań gospodarki. Fakt, że zainteresowali się właśnie nimi, jest też związany z tym, że wspomniane nurty historii myśli ekonomicznej szkoły ekonomii mają zróżnicowane, często bogatsze podejście do badania gospodarek. Przykładowo zwracają uwagę na rolę kultury, kontekstu historycznego, instytucji, aspektów społecznych, a nawet psychologicznych. Podchodzą do zjawisk gospodarczych z perspektywy bardziej społecznej. W centrum zjawisk gospodarczych nie znajduje się zatem jednostka, ale raczej społeczeństwo czy grupy społeczne rządzące się pewnymi prawami. Marksizm przykładowo zwrócił szczególną uwagę na kulturowe tło społeczne, na to, że idee, które są w danym społeczeństwie, ich rozwój, mają na celu utrzymanie silnej pozycji możnych i podporządkowanie ubogich. Podejście krytyczne do analizy procesów społecznych korzysta z tego poglądu. Pozwala ono na postrzeganie koncepcji teorii ekonomicznych w podobny sposób, jako efekt pewnego układu sił, który ma na celu faworyzowanie silniejszych. Niektóre z odłamów feminizmu idą tą drogą, ostrzegając utrzymujące się nierówności płac, faworyzowanie rozwoju pewnych dziedzin gospodarki, zaniedbując sektor opiekuńczy, przeakcentowanie rynku na niekorzyść instytucji jako efekt nierównego rozłożenia sił w społeczeństwie między kobietami i mężczyznami i między mniejszościami i dominującymi grupami społecznymi. Szkoła historyczna starała się z kolei poznać proces dziejowy rozwoju danego kraju. W tym celu prowadziła bardzo szeroką, pogłębioną analizę statystyczną, która miała pomóc w ustaleniu tego, jakie czynniki kulturowe, społeczne i inne sprzyjały rozwojowi gospodarczemu, a jakie hamowały. Jej zasługą jest zwrócenie uwagi na potrzebę wydłużenia horyzontu czasowego w analizach ekonomicznych i rolę kontekstu. Zainspirowany tym kierunkiem badacz mógłby postawić tezę, że absencja wyborcza Afroamerykanów jest skorelowana pozytywnie z ilością przypadków linczu, podpinam link. A ta z kolei sprawia, że grupa ta jest wykluczona z dobrodziejstw rozwoju bardziej niż inne. Geografia ekonomiczna otwiera nas z kolei na problematykę przestrzeni, uwarunkowań przyrodniczych i geopolitycznych w rozwoju państw. Instytucjonalizm zwraca uwagę na rolę wytworów kultury, reguł współistnienia, dominujących przekonań, zwyczajów na rozwój gospodarczy.
Wprowadza pojęcie tzw. instytucji formalnych i nieformalnych, które mogą służyć rozwojowi gospodarczemu lub go blokować. Rozważmy taki przykład. Czy samo stworzenie miejsc pracy w danym regionie, np. na obszarach popegeerowskich, rozwiąże problemy? Niekoniecznie. Istniejące tam zwyczaje, panujące niepisane reguły zbudowane na przestrzeni dziesięcioleci istnienia PGR-ów, a potem pauperyzację tychże regionów wpłynęło na doświadczenie, które mają wychowujące się tam dzieci rodziców, którzy nie mieli szans ani na wydostanie się z tych regionów, okazję infrastruktury publicznej, ani na pracę. Szeroko zakrojony alkoholizm w społeczeństwie polskim w czasach komuny, zwiększający dochody państwowego monopolu spirytusowego, który stanowił do kilkunastu procent wpływów budżetu, stał się niemal normą kulturową i nie mogąc od razu zniknąć w nowym systemie, dalej hamował szanse na rozwój różnych społeczności. Czyli nie zawsze wypracowane reguły, które przyjmujemy dla gospodarek, będące efektem tzw. syntezy neoklasyczno-keynesowskiej, mogą mieć zastosowanie do wszystkich sytuacji. Poza tym, czy możemy ekonomię rozwoju oprzeć na prawach ekonomicznych zbudowanych w oparciu o doświadczenia krajów rozwiniętych, obejmujących niewielką, jak to okienko, część globu i stosunkowo krótkim horyzoncie czasowym, zwłaszcza gdy zagadnienie rozwoju odniesiemy głównie do wzrostu. Zjawisko wzrostu gospodarczego jest historycznie rzecz biorąc fenomenem stosunkowo krótkotrwałym. Czy możemy mówić o prawach zupełnie uniwersalnych, w stylu na przykład przyrodniczym? Oczywiście możemy sobie postawić pytanie, czy ekonomia rozwoju, a nawet ekonomia w ogóle powinna szukać takich praw. Łukasz Hart w książce Economics Without Laws zapytuje, czy możemy mówić o prawach ekonomicznych, czy bardziej o wierzeniach, przekonaniach o tym, że pewne związki są prawdziwe, a inne nieprawdziwe. A ekonomia standardowa stoi na stanowisku, że te związki możemy rozpatrywać w kategoriach praw o takiej wadze jak prawa fizyczne. Dlatego ekonomia rozwoju chętnie inspiruje się innymi szkołami, takimi jak marksizm, a właściwie nawiązania do niego, szkołą historyczną, instytucjonalizmem, a nawet geografią ekonomiczną w poszukiwaniu kierunków rozwoju.